Dziś opowiem o sytuacji śmiesznej, ale poruszającej bardzo poważny problem. W jednej z klas pierwszych w Waszyngtonie, do której chodzą zarówno dzieci słyszące, niedosłyszące, jak i głuche, podczas zwykłej lekcji, jedno z głuchych dzieci puściło głośnego bąka. Słyszące dzieci w klasie zaczęły się śmiać i patrzeć na kolegę. A on był zaskoczony i nie rozumiał, co się dzieje. Nie wiedział, że bąki wydają dźwięki. Pani Anna Trupiano, nauczycielka i tłumaczka języka migowego, musiała wyjaśnić całą sytuację w amerykańskim języku migowym. Rozmowa z uczniami trwała około 15 minut. Dzieci zadawały wiele pytań. Czy wszyscy słyszą bąki? Które słychać, a które nie? Czy wszyscy puszczają bąki? Nauczycielka fragment tej rozmowy opisała na Facebooku. Choć sytuacja była zabawna, pokazała coś bardzo ważnego. Wiele dzieci głuchych nie ma takiego samego dostępu do informacji, jak dzieci słyszące. Ponieważ nie słyszą, to jeżeli ktoś im czegoś nie wyjaśni, po prostu tego nie wiedzą. Dla słyszących dzieci wiedza o świecie przychodzi często przy okazji. Usłyszą coś w telewizji, podsłuchają rozmowę, usłyszą dźwięk dzwonka itd. Dzieci głuche są często tego pozbawione, zwłaszcza jeśli ich rodzice nie posługują się językiem migowym. Niestety często tak jest, że słyszący rodzice głuchych dzieci nie uczą się migowego, zamykając sobie tym drogę do swobodnej komunikacji z własnym dzieckiem. Pewna głucha kobieta, mająca słyszących rodziców, opowiada, że rodzice wyjaśniali jej, co wydaje dźwięki, a co nie. Dzięki temu wiedziała, jak się zachować w miejscach publicznych. To właśnie dlatego ta zabawna historia ze szkoły jest tak ważna. Pokazuje, jak wiele rzeczy może być dla dzieci głuchych niedostępnych, nawet tych najprostszych i codziennych. A przecież każde dziecko zasługuje na to, by poznawać świat w pełni. Anna Trupiano podkreśla, że jej marzeniem jest świat, w którym głuche dzieci mogą uczyć się o wszystkim, od układu słonecznego po bąki, niezależnie od tego, z kim akurat rozmawiają. Jeżeli interesuje Cię temat edukacji dzieci głuchych i chciałbyś dowiedzieć się o nim coś więcej, zachęcam do obejrzenia naszych wcześniejszych filmów, zwłaszcza Międzypokoleniowe Forum Głuchych Edukacja, Edukacja zawodowa dzieci głuchych, rozmowa z profesorem Bogdanem Szczepankowskim, część 2, oraz Szkoła dla głuchych dawniej i dziś, rozmowa absolwentów szkół dla głuchych.